Witam serdecznie w następnym wideo poradniku. W poprzednich filmach opowiedziałem, w jaki sposób tworzyć pomieszczenia, witrynę, ramę, zasłony, krzesła i stół oraz drzwi, jak edytować ściankowo elementy oraz jak tworzyć elementy ze spline'ów. W dzisiejszym wideo poradniku opowiem, w jaki sposób stworzyć ze spline'ów kilka obiektów, kilka przedmiotów, które możemy poukładać w swoim wnętrzu. Będą to różnego rodzaju wazony. Zapraszam serdecznie, Wojciech Ciepłucha. Chciałbym przejść do zakładki Create i następnie w zakładce Create stworzę przekrój mojego wazonu i później ten przekrój będę obracał względem osi. Będziemy tworzyli pół przekroju, czyli lewą krawędź naszego obiektu. Będzie to wazon, będą to dwa różne wazony. Niższy, szerszy i wyższy, smuklejszy. Więc rozpocznę od włączenia widoku, w którym będę mógł rysować ortogonalnie, więc włączę widok na przykład front lub back. Więc w widoku front gdzieś zacznę rysować, można koło krzesła, tak żeby mieć na przykład jakieś odniesienie wysokości. Przejdę do zakładki Create, Shape i następnie Splines i Line i zaczynam tworzyć fragment mojego wazonu. Przypominam, że warto mieć włączoną opcję Creation Method, Initial Type, Cornel oraz Drag Type Bezier. Więc przy przytrzymaniu lewego przycisku myszy będę mógł edytować krzywiznę mojego wierzchołka. Oczywiście też mogę po stworzeniu ją edytować, zaznaczając wierzchołek. Więc klikam gdzieś raz, przytrzymuję lewy przycisk myszy i tworzę ugięcie. I następnie klikam w drugim miejscu, gdzie będę tworzył następne ugięcie i w ten sposób stworzę też tutaj może szyjkę i będę miał połowę przekroju mojego wazonu. Kończę modelowanie prawym przyciskiem myszy, więc klikając prawym przyciskiem myszy już nie edytuję mojego spline'a. Włączam opcję przesuń, przesuwam sobie go gdzieś tutaj, gdzie będzie mi łatwiej go edytować. Jeśli miałem tu i nie widzę wszystkiego, mogę go przesunąć na lewo. I teraz przechodzę do zakładki Modify, następnie rozwijam listę z elementami i będę używał teraz vertexów. Więc przesuwam sobie ten wierzchołek w to miejsce, ustawiam go tak, żeby był trochę najniższym punktem względem tej krzywej. Próbuję jeszcze tutaj to modyfikować, może zmienię sobie trochę to ugięcie w ten sposób. Gdyby wierzchołek był ostry, mogę pod prawym przyciskiem myszy zmienić go na Bezier. Jeśli był corner, jeśli dam smooth, to zaokrąglenie mi się samo stworzy, nie mogę go zmieniać. Więc przechodząc do Bezier, mam możliwość większej edycji mojego wierzchołka. W tym momencie myślę, że ten wybór mnie satysfakcjonuje. Następnie przechodzę do szyjki i w tym miejscu zaznaczam jeszcze te dwa elementy, tak żeby tu, gdzie będzie oś obrotu, był wlot na ewentualną wodę lub kwiaty, to co będziemy tam umieszczali. Teraz dodaję modyfikator Lathe, wpisuję z klawiatury L i dodaję go do mojego elementu. Przypominam, że dobrze jest odznaczyć werteksy w trakcie kliknięcia na modyfikator, ponieważ możliwe, że nie do końca będzie działał tak, jak będziemy chcieli, więc odklikujemy werteksy. Teraz są włączone, odklikujemy je, więc nie jesteśmy w edycji. Przechodzę do Lathe i rozwijając ten Lathe mam oś obrotu. Mogę też go włączyć i wyłączyć okiem. Zaznaczam opcję obrotu, czyli Axis i mogę tą oś przesuwać, więc ona teraz jest umieszczona w środku mojego elementu. Ja ją zaznaczam i przesuwam ją tak, żeby była poza tym wierzchołkiem, który tutaj wcześniej stworzyłem. Więc ta oś obrotu powinna być trochę przesunięta względem tego miejsca, gdzie miałem koniec wierzchołka, więc może gdzieś tutaj. Obrócę sobie tą bryłę i widzę, że taki wazon w miarę dobrze wygląda. Z tym, że tutaj chciałbym zwrócić na to uwagę, że jeśli ja będę miał przesuniętą oś, to w pewnym momencie ten obiekt mi się nie będzie tutaj łączył,
więc mogę w tym miejscu później dopracować to i połączyć te elementy. Tutaj mogę też ilość tak jakby obrotu dodać. Mogę na przykład mieć pół wazonu, jeśli potrzebuję. No cały to jest 360. I teraz mój wazon, co ja jeszcze tutaj potrzebuję? On jest wywinięty tak jakby na lewą stronę, czyli widzicie, że to jest lewa strona poligonów, bo są ciemne, w środku są jasne, więc muszę włączyć opcję Flip Normals, tak żeby ta lewa strona była w środku. I myślę, że wystarczy ta zmiana, którą tutaj poczyniłem. Dodałbym jeszcze modyfikator Shell, ale wcześniej jeszcze chciałbym tam zakończyć ten dół, czyli dodam modyfikator Edit Poly i tym modyfikatorem Edit Poly tutaj zakończę ten kształt, więc włączam sobie opcję Border, zaznaczam tutaj ten obwód i następnie opcją Cap wypełniam go, więc wypełniam go opcją Cap. Przy niektórych liniach, które narysujemy opcją Leave, on tutaj jest scalany, no nie zawsze będzie się dało to scalić, więc potem należy modyfikator następny dodać Cap, modyfikator Edit Poly i opcją Cap sobie to wykończyć. I też chciałbym tutaj już zakończyć edycję Border i przejdę do opcji do modyfikatora Shell. Chciałbym nadać grubość i tutaj widzimy, że dodała się mała grubość. Na przykład możemy dodać niecałe pół centymetra, na przykład w stronę zewnętrzną, więc w stronę zewnętrzną dodało mi pół centymetra. Tutaj jeszcze widzę, że jest takie segmentowanie, więc może gdybyśmy chcieli dokładniej zrobić ten wazon, chciałbym tutaj w opcji Leave jeszcze przejść. On mi mówi o tym, że zostało coś zmienione przez Edit Poly, więc mogę stracić te opcje, więc ja się tym nie przejmuję teraz, bo to było to wypełnienie, więc myślę, że tutaj nic z tym nie będziemy aż tak diametralnie zmieniać obiektu, żeby to Edit Poly przestało nam działać. Segment wpisałbym tutaj może 32, więc będzie dokładniejszy ten obrót. Wracam do Edit Poly, sprawdzam jeszcze, czy tutaj to wypełnienie też jest. Nic się tutaj nie zmieniło. Shell też działa, więc każdy z tych elementów jest w swoim miejscu. Więc teraz chciałbym powtórzyć tą opcję, używając tego samego narzędzia, tylko zrobię wyższy może ten wazon. Więc przejdę sobie do widoku znowu front, znajdę ten wazon, żeby miał odniesienie i teraz łączę opcję Create, Line i następnie zacznę rysować tutaj następny wazon trochę wyższy. O, tutaj zostawimy miejsce na szyjkę i prawym przyciskiem kończę modelowanie. Włączam zakładkę Modify, zaznaczam sobie wierzchołek, przesuwam go i po przesunięciu, tak żeby był w osi tutaj mniej więcej tego obiektu, potem sobie go też wykończymy i włączam znowu modyfikator Leave, czyli naciskam z klawiatury L, potem przechodzę do edycji osi, przesuwam ją sobie tak, żeby była poza tym punktem końca wierzchołka. Może jeszcze go trochę wyciągnę, czyli zaznaczę sobie te dwa elementy przez werteksy, na przykład w ten sposób, ten też trochę wyżej i przechodzę do Leave, czyli została ta opcja. Może jeszcze trochę go tutaj ścisnę, z tym, że wejdę sobie do widoku front i tutaj przy tym widoku trochę to bardziej tutaj wyprofiluję w ten sposób. I przejdę jeszcze raz do Leave. Jeśli mnie kształt satysfakcjonuje, to mogę to zostawić. Jeszcze mogę ewentualnie tutaj go trochę przesunąć. I teraz mam wysoki flakon. Upewniam się, że mam ilość segmentów 32, Flip Normals włączone i w tym miejscu muszę to jeszcze wypełnić, więc odklikuję werteksy, przechodzę do Leave, dodaję modyfikator Edit Poly, rozwijam, przechodzę do Border, czyli do obwiedni, zaznaczam sobie tą obwiednię i używam opcji w Edit Borders Cap, czyli mi ją tutaj łączy i następnie dodaję modyfikator, tak jak poprzednio, modyfikator Shell.
Modyfikator shell może działać na zewnątrz lub do środka, czyli też mogę do środka tworzyć moje elementy. Też warto czasami tutaj włączyć opcję Straight and Corners, jeśli to nie do końca dobrze się pojawia przy niektórych geometriach. W tym wypadku to nie jest nam potrzebne. Więc stworzyłem 2 wazony. One są w tym miejscu. Przesunę je do mojej sceny. Ustawię je w tym miejscu, może tutaj gdzieś w narożniku. Przejdę też tutaj z tym. Popatrzę sobie, jak on się tu znajduje. On jest trochę za nisko, więc przejdę sobie do widoku. Tam był widok front, więc chyba left będzie dobry. O, widok left. I tutaj sobie go w ten sposób przesuwam. I tak samo ten przesuwam. Dobrze, gdyby leżały, może go trochę obniżę. O. Ewentualnie ten vertex jeszcze w tym obiekcie mogę trochę do góry podnieść, żeby ten obrót był taki delikatniejszy. Ten dół, żeby był delikatniejszy. Ok. Jeszcze może trochę. O, teraz jest bardziej wypłaszczone. I przesuwam cały obiekt w to miejsce. Ten też tutaj mam. Skopiuję sobie go kilka razy. 2 razy opcją kopii. I ten też mogę skopiować sobie 2 razy. I mogę użyć funkcji tutaj scale. Mogę go na przykład przeskalować i umieścić go na zerze. O. Mogę sobie go gdzieś tu dosunąć. Ten mogę użyć przy nim opcji skalowanie z zostawieniem objętości. Więc jeśli ja go zacznę tutaj ściskać, on mi zacznie się, to przy tej samej objętości zacznie mi się zmieniać. Więc w tym miejscu tak go przeedytuję, więc już mam 3 różne wazony. Ten może trochę pomniejszy jeszcze. Opcją skalowania proporcjonalnie. Opcją skalowania proporcjonalnie i naciskam W, żeby go obniżyć. W, żeby go obniżyć. Stoi na ziemi. Ten jest ok. Może ten trochę wyciągnę do góry, żeby był trochę wyższy. I będę miał kilka wazonów w tym miejscu. Dobrze, jeśli oni dotykają podłogi, więc te 2 na przykład lub te 2 może bym przesunął do drugiego narożnika, a te na przykład tutaj umieszczę. Na razie w ten sposób. Tamten mam gdzieś pod stołem, więc go tutaj zaznaczę i też go tutaj umieszczę. Cały czas przesuwam tą płaszczyzną, więc on jest zawsze na tej samej wysokości. W tym miejscu może go trochę odsunę, bo to będę miał jakieś regały, półki. Tutaj też będę jakieś regały, półki robił. Więc na razie w ten sposób je zostawiam. Mogę je wszystkie też przenazwać. Można też użyć do przenazwania automatycznej funkcji, więc z kontrolem sobie je wszystkie zaznaczam. I następnie przechodzę do zakładki Tools i tutaj jest Rename Objects. I następnie mam opcję do przenazwania. Dam sobie wazon. Basename wazon i następnie, żeby mi ponumerował je zaczynając od 1. Znaczy zaczynając od 0 i krok to jest 1. Czyli co dany obiekt będzie 1 dodana, daję rename, wychodzę i po zaznaczeniu widzimy, że nazwa ma 00, potem jest 02, 01, gdzieś jest 03, 4 i 5. Mam 6 obiektów, więc będzie do 0,06. Serdecznie dziękuję. Zachęcam do polubienia naszego kanału na YouTube, do kliknięcia łapki w górę i obserwowania naszych social mediów z informacją o nowościach w modelowaniu wnętrz i ujęć z zewnątrz w programie 3ds Max. W następnych częściach będziemy modelowali następne elementy, następnie przejdziemy do teksturowania obiektów, nakładania materiałów i będziemy ustawiali światła i o odpowiednich właściwościach będziemy tworzyli wizualizację w silniku Corona Renderer. Serdecznie dziękuję i do usłyszenia w następnych częściach.